Cześć, witam Was w nowym filmie na kanale Notopstryk. Tym razem powiemy sobie trochę o tym aparacie. Jest to Canon EOS R. Wiem, że już minęło trochę czasu od premiery, więc nie będę tutaj robił jakiegoś bardzo szczegółowego testu. Bardziej chcę Wam przedstawić moje wrażenia z używania tego aparatu, powiedzieć Wam, co mi się w nim podoba, a co nie. Zapraszam do oglądania. Kilka słów o samej obudowie. Aparat jest wykonany ze stopów magnezu, jest zrobiony bardzo solidnie, z dbałością o szczegóły. Jeśli chodzi o samą wielkość, nie jest to duży bezusterkowiec, jest gdzieś wielkości mojego Olympusa M1 Mark II. Jednak jest dosyć ciężki, bo waży 660 gram i czuć go po prostu w ręce, szczególnie jeśli już podepniemy do niego obiektyw, no to nie zajmuje on może bardzo dużo miejsca, ale waży dosyć sporo. Sama obudowa ma bardzo dużo przycisków, pokręteł, wystarczająco, żeby bardzo komfortowo sobie na nim pracować. Niektóre rzeczy mi się w obudowie podobają, niektóre nie. Już Wam mówię, o co chodzi. To, co mi się podoba w tym aparacie, to rozmieszczenie przycisków. Są one rozmieszczone wygodnie, do tego większość z nich można zaprogramować pod własne ustawienia. To, co jest fajne, to ten mały ekranik na górze, który może nie jest koniecznością, no bo mamy wizjer elektroniczny, mamy odchylany ekran, ale fajnie sobie tutaj spojrzeć i szybko zobaczyć, jakie ustawienia mamy w tej chwili w aparacie. Podoba mi się też grip, jest naprawdę duży i głęboki, trzyma się go pewnie, idąc z nim gdzieś przez las, nawet bez żadnego paska, nie boję się, że go upuszczę. Wizjer jest naprawdę dobrej jakości, ma ponad 3 miliony pikseli i nie ma smużenia, nie ma jakiejś pikselozy, wygląda to naprawdę świetnie. To, co mi się najbardziej podoba w tej obudowie, to to. Popatrzcie, prosta rzecz, a cieszy. Odchylany na bok ekran. Czemu Nikon i Sony tego nie robią? Nie jestem w stanie tego zrozumieć. Mimo że ten aparat ma pewne ograniczenia, jeśli chodzi o filmowanie, powiemy sobie o tym później, to sprawia, że jest to świetny aparat do właśnie vlogowania, do robienia filmów na YouTube. Jako jedyny pełnoklatkowy bezusterkowiec na rynku ma ekran odchylany na bok i wygodnie się filmuje samego siebie w ten sposób. Kolejna rzecz, mamy oczywiście wyjścia na mikrofon, na słuchawki, więc tutaj też przy filmie nie będzie żadnego problemu. Jest też USB typu C, za co na pewno należy się plus. Co mi się nie podoba w tej obudowie? Nie podoba mi się ten przycisk z tyłu, on jest dotykowy. Tutaj Canon chyba chciał być bardzo innowacyjny i wprowadzić coś, czego jeszcze nikt nie ma. Niestety nie udało się to zbyt dobrze. Ten przycisk jest po prostu niewygodny. Jest śliski, nie ma się wyczucia, kiedy się go używa. Można sobie tu zaprogramować jakąś dowolną funkcję, on działa po prostu jak pokrętło, ale nie jest to wygodne, nie jest to intuicyjne i dużo bardziej chciałbym mieć w tym miejscu joystick, którego bardzo mi brakuje w tym korpusie. I mam nadzieję, że po prostu w kolejnym modelu zostanie wprowadzony joystick do punktów autofokusa, bo jest to dużo lepsze rozwiązanie niż taki dziwny dotykowy przycisk. Co mi się jeszcze nie podoba, no to oczywiście jeden slot na karty pamięci, już wszyscy na to narzekali po premierze, no i faktycznie w tego typu korpusie już powinny być dwa sloty. Dla mnie może nie jest to jakiś duży problem, ale no nie chciałbym robić na tym na przykład ślubu i ryzykować, że jedyna karta, którą mam w aparacie, zostanie w jakiś sposób uszkodzona. Kolejna rzecz, która jest w tym aparacie dosyć nietypowa, to brak pokrętła trybów. Zamiast tego mamy tutaj taki przycisk Mode i po jego kliknięciu na ekranie pojawią nam się tryby pracy. Nie jest to może jakieś strasznie złe rozwiązanie, ale trochę upierdliwe, kiedy chcemy filmować. Dlatego, żeby przejść do trybu filmowego, trzeba kliknąć przycisk Mode, kliknąć jeszcze kolejny przycisk na ekranie i dopiero można wybrać tryby filmowania, czyli zdecydowanie za dużo klikania jak na mój gust. Wolałbym po prostu mieć zwykłe pokrętło trybów w tym miejscu. Jeśli chodzi o baterię, jest to taka sama bateria jak w 5D Mark IV, czyli LPE6, tylko że w bezusterkowcu, przez to, że mamy wizjer, mamy ekran, który działa dużo częściej, zrobimy około 400-600 zdjęć, zależy od ustawień i warunków. To tyle, jeśli chodzi o samą budowę. Ogólnie, tak jak widzicie, jest trochę plusów, jest trochę minusów, ale sama ergonomia obudowy i wygoda nie jest zła. Zanim przejdziemy do tego, co we wnętrzu aparatu, chciałbym powiedzieć jeszcze kilka słów o samych obiektywach. Po pierwsze, Canon ma ciekawą funkcję. Kiedy ściągniemy obiektyw, jest on wyłączony, to w środku migawka zasłania matrycę, chroniąc ją przed zabrudzeniami. Szkoda, że nie wszyscy producenci to stosują, bo bardzo prosta rzecz, a na pewno przydatna. Jeśli chodzi o same obiektywy, ja testuję ten model z obiektywem 24-105 ze światłem 4. Jest to chyba najbardziej uniwersalny obiektyw, jaki w tej chwili jest do tego aparatu. Jest on bardzo ostry, świetny optycznie, ma szybki autofokus. Jedyne co, no to jest troszeczkę ciemny, kiedy chcemy nim filmować. No i jest dosyć duży. To szkło jeszcze i tak nie jest najbardziej absurdalne, jeśli chodzi o wielkość, bo w miarę jest spasowane z całym korpusem i dosyć wygodnie się pracuje w ten sposób. Ale na przykład szkło 85 mm albo 24-70 ze światłem 2 są już ogromne.
I to jest mój główny zarzut do pełnoklatkowych bezlusterkowców, że korpus można zrobić mały, ale niestety obiektywy, żeby pokryć tą matrycę, w wielu przypadkach muszą być naprawdę wielkie. No i trochę ergonomia całego takiego zestawu nie jest już taka fajna. Bardzo fajnym rozwiązaniem w nowych obiektywach dedykowanych pod R-kę jest to, że mają dodatkowy pierścień funkcyjny. Znajduje się on tutaj na samym końcu korpusu, chodzi z fajnym takim oporem, klikiem wyczuwalnym i można przypisać sobie tutaj jakąś potrzebną funkcję. Ja na przykład mam tutaj przypisaną czułość i bardzo wygodnie mi się pracuje w ten sposób, bo mam na 2 pokrętłach na korpusie przysłonę i czas plus czułość na pokrętle i w bardzo szybki sposób mogę sobie zmieniać wszystkie parametry. Dodatkowo ten konkretny obiektyw ma też stabilizację, co się przydaje, bo niestety w korpusie stabilizacji nie ma. No i to jest niestety sporą wadą R-ki. Ta stabilizacja by się przydała, szczególnie, że nie wszystkie obiektywy, które już zostały zaprezentowane, tą stabilizację mają. No i nie wiadomo za bardzo, jak będzie w przyszłości. Mam nadzieję, że kolejne generacje R-ki dostaną stabilizację obrazu. Samych obiektywów jest na razie niewiele, jest to młody system. Obiektywów z autofokusem jest 5. Wszystkie są dosyć duże, oprócz 35 ze światłem 1.8, która jest dosyć mała. No jest takim fajnym wyborem, jeśli ktoś chce mieć faktycznie kompaktowy zestaw w Canonie. Co ważne, razem z tym modelem Canon wypuścił adaptery umożliwiające podłączenie obiektywów EF. To jest bardzo dobra rzecz, no bo w tym momencie nie ma problemu. Każdy obiektyw, który pracował pod lustrzankę pełnoklatkową Canona, można sobie podłączyć i używać z tym aparatem. W większości przypadków autofokus działa naprawdę szybko, bo miałem już okazję porównywać R-kę z 5D Mark IV i naprawdę nie było specjalnie różnic w pracy autofokusa, czy przez przejściówkę, czy nie. Podłączałem też obiektywy Sigmy i również pracowało to fajnie, więc tutaj nie obawiałbym się o wybór obiektywów, no bo po prostu razem z przejściówką mamy ich duży wybór. Przejściówkę już Wam pokażę, jak wygląda, mam ją tutaj. Wygląda w taki sposób, w ogóle przejściówki wyszły 3, to jest najprostsza, zwykła z przeniesieniem elektroniki, ale wyszła jeszcze przejściówka, która ma taki sam pierścień funkcyjny jak na obiektywie, więc jeśli podłączamy jakiś obiektyw, który nie ma takiego pierścienia, no to mamy to na przejściówce i wyszła jeszcze trzecia, najbardziej rozbudowana, z pokrętłem funkcyjnym i dodatkowo z miejscem na montowanie filtrów. Więc tutaj można sobie wybrać, jaka nam najbardziej pasuje, ale już ta podstawowa bardzo dobrze się sprawdza. Matryca w tym aparacie ma 30 megapikseli, jest to dokładnie ten sam sensor co w modelu 5D Mark IV. Ma on bardzo piękne kolory. Podobają mi się kolory z Canona, są naturalne, nie trzeba specjalnie z nimi walczyć potem w postprodukcji. To jest dla mnie duży plus tego aparatu. Jeśli chodzi o szumy czy dynamikę samych zdjęć, no to nie jest źle, ale umówmy się, nie jest to najlepsza matryca na rynku i matryce, które są chociażby w Sony, wypadają pod tym względem troszeczkę lepiej, ale nadal do zdjęć jest to bardzo dobry aparat, szczególnie właśnie kiedy zależy nam na dobrym oddaniu kolorów. Jeśli mówimy o autofokusie podczas fotografowania, jest on dosyć szybki i bardzo skuteczny. Bardzo rzadko mi się zdarzało nie trafić z autofokusem. Do tego jest bardzo dużo punktów. Cała matryca jest pokryta tymi punktami, ich jest chyba ponad 5000, więc naprawdę dużo. Z tym, że jest to też pewien problem, dlatego że punkty zmienia się dosyć powoli. Są 2 sposoby zmiany punktów autofokusa. Albo możemy to robić klasycznie wybierakiem i właśnie wtedy jest ten problem, że trzeba się naprawdę dużo naklikać i to przechodzenie między punktami jest dosyć wolne i mocno frustrowało mnie zmienianie punktów za pomocą wybieraka. Drugi sposób jest znacznie szybszy, ale też niezbyt wygodny. Mowa tu o ekranie dotykowym i można szybko na ekranie po prostu palcem ustawić punkt ostrości. Kiedy kadrujemy na ekranie, nie ma żadnego problemu z tym, ale kiedy już przyłożymy aparat do twarzy, no to ja nie lubię sobie grzebać tutaj koło nosa, nie jest to dla mnie wygodne, żeby zmieniać punkty w ten sposób. Dodatkowo, może ja mam dosyć duży nos, ale często zdarzało mi się zmieniać punkty autofokusa swoim nosem, bo wizjer niezbyt mocno odstaje od obudowy, no i również nie jest to zbyt wygodne. Tym bardziej brakuje mi joysticka na korpusie tego aparatu. Więc tak jak mówię, autofokus skuteczny, szybki, działa już on -6 EV, więc też kiedy jest mało światła nie ma żadnego problemu, ale sama zmiana jego punktów jest dla mnie troszeczkę niewygodna w tym modelu. Jeśli jeszcze mówimy o autofokusie, ma on wykrywanie twarzy i wykrywanie oka. Niestety wykrywanie oka nie działa podczas filmowania i nie działa z autofokusem ciągłym. Ciągły autofokus i jego śledzenie można regulować w menu, więc warto sobie sprawdzić tą zakładkę, jeśli chcecie robić zdjęcia w ten sposób. Kolejna sprawa to jakaś fotografia sportowa czy zdjęcia seryjne. Do tego ten model niezbyt dobrze się nadaje. Ma on tylko 8 klatek na sekundę w najszybszym trybie seryjnym, ale wtedy nie działa śledzenie autofokusu
autofokusa na każdą klatkę, tylko raz aparat ustawia ostrość, a potem już tylko robi zdjęcia. Jeśli chcemy, żeby ostrość była ustawiana na każdą klatkę, to najszybszy tryb to tylko 5 klatek na sekundę, więc demon prędkości to nie jest. Sama obsługa aparatu podczas fotografowania jest szybka i wygodna, tak jak mówiłem, używam wcześniej, jest dużo przycisków, które można dostosować sobie pod siebie. Dodatkowo aparat ma bardzo rozbudowaną obsługę dotykiem, to mi się podoba, bo niektórzy producenci tylko dają dotyk do zmiany punktów autofokusa i prawie nic więcej nie można tym dotykiem zrobić. Tutaj możemy się poruszać po menu, możemy zmieniać bardzo wiele funkcji dotykowo i jest to wygodne i szybkie. Jeśli mówimy o menu głównym, jest one takie samo jak w innych aparatach Canona, więc jeśli ktoś ma doświadczenie z Canonem, to bez problemu się tutaj odnajdzie. Menu główne jest czytelne, proste, nie miałem żadnego problemu, żeby tam odnaleźć funkcje, które mnie interesowały. Bardzo przydaje się też menu podręczne, wygląda ono w taki sposób. Wciskając jeden przycisk Q mamy dostęp do takiego szybkiego menu i tutaj znajdziemy podstawowe parametry, które przydadzą nam się podczas fotografowania. Możemy je w szybki sposób zmieniać, również dotykowo. Na koniec zostawiłem chyba najważniejszy aspekt w tym aparacie, czyli filmowanie. Uważam, że właśnie do filmu, szczególnie takiego robionego pod YouTube, sprawdzi się ten aparat najlepiej. Do zdjęć nie oferuje on nic niesamowitego, jest to po prostu pierwszy poważniejszy bezusterkowiec od Canona. Myślę, że przyszłe generacje wprowadzą jakieś więcej ciekawych funkcji, ale jeśli chodzi o filmowanie, pomimo ograniczenia pewnych rzeczy, ten aparat oferuje naprawdę wiele. Po pierwsze, tak jak już mówiłem, jest to jedyny bezusterkowiec pełnoklatkowy na rynku, który ma ekran odchylany na bok, to już jest ogromnym plusem. Po drugie, rewelacyjny Dual Pixel AF podczas filmowania. Sprawdzałem już wiele aparatów pod względem ciągłego autofokusa przy filmowaniu i jak na razie, moim zdaniem, ciągły autofokus w Canonie jest zdecydowanie najlepszy, najbardziej płynny, też nie szukający gdzieś niepotrzebnie ostrości, faktycznie można mu zaufać. Zresztą większość osób, które pracuje na YouTubie, właśnie z Canonów korzysta. Kolejna sprawa, mamy tutaj szeroki wybór klatkarzy przy Full HD, od 24 do 60 klatek, więc jakieś slow motion nieduże można sobie tym aparatem robić. Aparat filmuje również w 100 klatkach i 120 klatkach na sekundę, ale jest to tylko rozdzielczość HD, bez dźwięku, więc raczej mało używalne. Aparat może też kręcić w trybie HDR i obsługuje kody czasowe. Kolejna sprawa jest filmowanie w opcji All Intra. Chodzi o to, że wtedy inaczej jest kompresowany plik, każda klatka jest kompresowana osobno, a nie są tworzone paczki, więc przy edycji filmu będzie nam łatwiej wszystko sobie montować i pracować na takim materiale. Zajmuje on oczywiście o wiele więcej miejsca, ale taka możliwość tutaj jest. Również mamy świetnego loga od Canona, takiego samego jak w profesjonalnych kamerach tej firmy. Obraz jest bardzo płaski, ma rozpiętość tonalną aż 12V i świetnie się sprawdzi w jakiejś bardziej zaawansowanej obróbce kolorystycznej. Jeśli mówimy o zapisie na kartę, to Canon obsługuje obraz w 8 bitach przy próbkowaniu 4.2.0. Jeśli chcemy korzystać z zewnętrznych rejestratorów, no to możemy wypuścić sygnał o 10 bitach i próbkowaniu 4.2.2. To takie informacje dla bardziej zaawansowanych filmowców. Wydaje się, że wszystko jest rewelacyjnie, fajnie, no niestety przechodzimy do tego największego problemu i rzeczy, która jest najbardziej zarzucana temu aparatowi, czyli filmowaniu w 4K. Mamy filmowanie 4K w 24 i 30 klatkach na sekundę z wysokim bitrate'em. Niestety mamy tu do czynienia z potężnym kropem wynoszącym 1,8 raza, więc tak naprawdę w takim zastosowaniu gdzieś YouTube'owym, jak my mówimy do kamery, jest to nieużywalne, bo widzielibyście teraz tylko kawałek mojej twarzy, a nie mnie całego. Przyda się w zasadzie tylko do jakichś tam ujęć gdzieś na zewnątrz, jakichś detali. Sama jakość materiałów 4K jest dobra, chociaż nie jakoś super odbiegająca od jakości Full HD, która również w tym aparacie prezentuje się naprawdę dobrze. Więc 4K w tym aparacie jest raczej mało używalne. A szkoda. Podejrzewam, że jest to wynik tego, że Canon ma w swojej ofercie profesjonalne kamery z serii Cinema EOS i nie chce sobie po prostu zabierać rynku tych kamer, dając po prostu za dobre filmowanie do takiego aparatu. Mam nadzieję, że za jakiś czas polityka firmy się zmieni i dostaniemy wszystko co najlepsze w ich bezusterkowcach. Jednak jeśli chcecie filmować w Full HD, nie przeszkadza Wam tak bardzo brak 4K, to ten aparat będzie świetnym rozwiązaniem do filmu i praca z nim będzie bardzo przyjemna. Jeśli chodzi o moje wrażenia
podczas używania Canona EOS R. Jest to aparat dosyć specyficzny, na papierze niczym nie zaskakuje, jego specyfikacja nie jest jakaś specjalnie rewelacyjna, ale kiedy zaczynam z nim pracować, szczególnie przy filmie, to okazuje się, że jest to bardzo przyjemne narzędzie i chce się po niego sięgać, chce się nim fotografować, a to przynajmniej dla mnie jest najważniejsze w pracy ze sprzętem, żebym chciał po niego sięgać, żebym chciał go używać, a nie jakieś super wypasione specyfikacje. Uważam, że on ma wszystko, co potrzeba, żeby naprawdę dobrze nim filmować w Full HD. Przy zdjęciach również dobrze się sprawdzi. Jedyne, do czego bym go nie polecał, to jakaś fotografia sportowa, no bo tutaj po prostu jest mało tych klatek na sekundę i są lepsze aparaty do tego zastosowania. Tyle mam dla Was dzisiaj do przekazania. Widzimy się w kolejnych filmach. Jeśli Wam się podobało, to zasubskrybujcie ten kanał i widzimy się niedługo. Cześć!